Ten salon Toyoty też robi piorunujące wrażenie. Najładniejsza plaża, jaką widziałem na Cyprze, jest naprawdę topowa. O 12 kulce jest mi słabo. Zaczyna się burza, bo cześć, witam się z Wami dnia kolejnego, tym razem z plaży Alagida. Jest to plaża położona 16 km od Kyreni na wschód. Jest to plaża, którą bardzo upodobały sobie tutaj żółwie kareta i tutaj składają jaja. Jest to pierwszy punkt mojej wycieczki po Cyprze Północnym. Według moich obserwacji, te obserwacje z wczoraj pokrywają się z dzisiejszymi. Wszystko tu jest tak zrobione póki co, to tak na grubo. Wielkie kasyna, wielkie sklepy. Wszystko jest jakby dużo większe niż na tym Cyprze Południowym. Nawet powiem Wam, mijałem taki sklep, jadąc tutaj na tą plażę, mijałem sklep z motorami, kładami i tak dalej. No to taki chyba dwupoziomowy, ogromny sklep plus taki ogromny motoryzacyjny ogródek przed tym salonem. Naprawdę robi wrażenie. Dużo rzeczy tutaj jest tak jakby taki, kurczę, nie wiem, no tak mi się kojarzy jak w Stanach Teksas, gdzie wszystko musi być większe, lepsze niż inne stany mają. Widzę, że nie tylko żółwie się tu wylegują, jakieś tutaj towarzystwo jest. Puścili sobie turecką muzykę i tak spędzają swój wolny czas. Tutaj nagrałem ten cennik i zobaczcie, jakie są ceny w najbardziej tutaj takim prestiżowym punkcie i w jednej z, przypuszczam, najbardziej takich fancy knajp przy samym zamku Otello. Oho, uruchomił się człowiek z meczetu. No tam w oddali za drzewem mamy meczet. Zbliżam się właśnie do meczetu Lali Mustafa Paszy. Poczekajcie chwilę, bo nawołuję do modlitw. Była to gotycka katedra świętego Mikołaja, ale po inwazji wojsk osmańskich zmieniono ją na meczet, dobudowując minaret. Zniszczono w niej wszystkie freski, wszystkie posągi, witraże, a sam meczet został nazwany od dowódcy wojsk osmańskich, który obdarł ze skóry Bragadina, dowódcę Cypryjczyków, który bronił tutaj tego kościoła i Famagusty, a mieszkańców wyrżnął w pień. O, a naprzeciwko salon sukni ślubnych, proszę bardzo, jakie fajne otoczenie obok meczetu. Sam meczet wygląda dość imponująco i dość dziwnie, no bo to jest styl gotycki zmieszany tutaj z
stylem muzułmańskim, a tak naprawdę wymieszana tylko jest ta wieża, ten minaret, bo tak to kościół wygląda jak, czy tam meczet wygląda jak normalny kościół. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. Tak jak Wam mówiłem, zwiedzać można, ale nie można zwiedzać podczas modlitwy. Ja tam wszedłem, zobaczyłem po chwili czasu, że jednak ta modlitwa się odbywa, więc chwilkę tylko nakręciłem. Z tego co się dowiedziałem, to za 15 minut będzie się ta modlitwa tutaj muzułmańska kończyła, więc może tu jeszcze wrócę i coś nagram. Chociaż to co myślę, że to co chciałem nagrać, to nagrałem. Tutaj jest meczet, a w otoczeniu meczetu mamy restauracje i inne atrakcje umilające czas i mieszkańcom, i podróżnym turystom. No, powiem Wam, że wygląda całkiem fajnie ta Famagusta. Na początku była to zwykła rybacka osada, a na przełomie wieków przekształciła się w jeden z najciekawszych portów i ośrodków handlowych na wyspie. Bardzo fajnie wyglądają te zabytki, te ruiny, które są wkomponowane tutaj w krajobraz, a może nawet odwrotnie, to krajobraz z restauracjami i budynkami jest wkomponowany w historyczne zabytki, ruiny, które otaczają to miasto. Upadek Akki w 1291 roku, imigracja chrześcijan do Famagusty sprawiły, że miasto zaczęło się rozwijać i z takiej osady, wiecie, rybacko handlowej stało się takim ogromnym centrum i ośrodkiem kulturalno-religijnym w tej części świata. Chrześcijaństwo bardzo mocno tutaj odcisnęło w Famaguście swoje piętno, ponieważ powiem Wam, że do XIV wieku tutaj było wybudowanych aż 365 świątyń i tylko tutaj, tylko w rejonie Famagusta. No i potem po erze tego chrześcijańskiego rozkwitu nastał etap taki, gdzie Genueńczycy zaczęli rządzić wyspą, zaczęli rządzić może nawet nie całą wyspą, ale na pewno Famagustą. No i co? I zaczęli tutaj zarządzać wyspą i rozbudowywać fortyfikacje, bo wiedzieli, że zagrożenie czyha za rogiem i już zostanie tylko kwestią czasu, jak oni też zostaną tutaj ponownie najechani i musieli przygotować się do odpierania ataku. No, zobaczcie, tu jakieś przedszkole. Tu dzieciaki się bawią. No i wracając do historii, oczywiście Genueńczycy dobrze przewidzieli, bo niedługo potem zostali najechani przez wojsko osmańskie, które dość duże problemy miało ze zdobyciem Famagusty. Famagusta broniła się przez rok czasu i powiem Wam, że to jest ten wątek historyczny, który możemy nazwać także romantycznym, dlatego że przez rok czasu 6000 żołnierzy broniło atak, najazd armii 200-tysięcznej. Więc jak oni to zrobili? Powiem Wam szczerze, nie wiem. W każdym razie tak czy inaczej los potraktował ich srogo. Musieli się jednak w końcu poddać, no bo wiadomo, jak długo 6000 żołnierzy jest w stanie odpierać atak tak ogromnej armii. Ale, że tak powiem, kapitulując, dowódca cypryjskiej armii, Bragadin, dokładnie on się nazywał Markonim Bragadin, dogadał się tutaj z Ali Paszą, że jeżeli się podda, to on ocali żołnierzy, jego żołnierzy i jego. Natomiast niestety tak się nie stało. Umowa została niedotrzymana, dlatego że ten dowódca wojsk osmańskich
Ali Pasza obdarł tego Bregadina żywcem ze skóry pod kaplicą chrześcijańską. Natomiast potem zajął się jego wojskami, a następnie zaczął, że tak powiem, wszystkich po kolei zabijać mieszkańców i tylko ocaleli ci, którzy jakimś cudem udało im się z tej pożogi tutaj wyrwać. Ci mieszkańcy, którzy ocaleli, uciekli do pobliskiej Waroszy. To jest taka osada Warosza była. No teraz to jest to jedna z dzielnic Famagusty. Potem nadeszły czasy kolonistów brytyjskich i było troszeczkę spokojniej. W 1960 roku, tak jak Wam mówiłem, tutaj Cypr Północny i w ogóle Cypr uzyskał niepodległość i następnie bajka długo nie trwała, bo tak jak Wam mówiłem, w 1974 roku zostali, tutaj Cypr Północny został najechany przez Turków, którzy rzekomo bronili praw swoich obywateli na terenie tego kraju. No, historia dla nich ponownie nie była za ciekawa, ponieważ Turcy wypędzili, że tak powiem, Greków i mieszkańców greckiego pochodzenia z tej północnej części Cypru. Wypędzili także z Famagusty, a dzielnica Warosza jest do dziś nazywana miastem duchów, ponieważ ludzie w popłochu musieli uciekać, zabierać swój dobytek i zostawić wszystko i przenosić się na Cypr Południowy. Tam zostali chyba bodajże, jak dobrze pamiętam, to chyba 250 000 osób zostało wysiedlonych, więc całkiem sporo. O Waroszy jeszcze Wam opowiem. Powiem Wam tak, to jest chyba ten kościół świętego Piotra i Pawła, inaczej zwany meczetem Pszenicy. Najlepiej został, że tak powiem, zachowany jeszcze, no bo był przerobiony na meczet, bo te kościoły, które nie były przerobione na meczet, no to były zrównane z ziemią i albo zostały zgliszcza po tych kościołach, albo centralnie na ich miejscach powstały nowe meczety. Miasto inaczej się tutaj nazywa, bo tutaj jest chyba kilka takich opuszczonych kościołów i powiem Wam, że tutaj przez lokalną społeczność jest nazywane miastem opuszczonych kościołów. Zobaczcie, jaki klimatyczny parking w ramionach fortyfikacji z Famagusty. Można zaparkować samochód. Tak wyglądają klatki schodowe wejścia lokalnych mieszkańców. No albo jest lekka bida, albo jest gruby przepych. Powiem Wam, że utkwiły mi tutaj w pamięci po drodze, jak jechałem z tej plaży Żółwi, z Alagidy właśnie tu do Famagusty, utkwiły mi w głowie te obrazki tych kasyn, które stoją na skałach i które są przeogromne. Ten przepych widać wszędzie. Nie wiem, na jaką to jest klientelę nastawione, ale powiem Wam, że jak kiedyś jakby odwiedzając tutaj Francję, wstąpiłem do Monako, to ja w Monako takich kasyn nie widziałem z takim przepychem, z takim blichtrem, jak tutaj na Cyprze Północnym. Za chwilę zamek hotela powinienem namierzyć. Jeżeli uda mi się go tutaj w miarę szybko rozpracować, to jakieś tam birolki Wam wstawię do materiału, a o zamku mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że swoją nazwę zawdzięcza Brytyjczykom, którzy kolonizując tą wyspę uznali, że właśnie tam Szekspir umieścił akcję swojego dramatu, a pierwowzorem głównej postaci był wenecki gubernator Cristoforo Moro. Jeszcze przypomniał, że ciekawostką dotyczącą tych fortyfikacji, zamku hotela i fortyfikacji tutaj obronnych dookoła jest to, że podobno na dole, wiecie, w podziemiach jest masa labiryntów, masa, że tak powiem, korytarzy, ukrytych przejść jakichś podziemnych i podobno tam znajduje się skarb ukryty przez
weneckich kupców, którzy uciekali po inwazji osmańskiej. Idę do swojej kafejki, gdzie mam zostawione rzeczy, bo powiem Wam, że nie chciało mi się chodzić z tym całym plecakiem, bo jest dosyć ciężki, a widziałem, że mam bardzo blisko tutaj do meczetu, a jak poszedłem do meczetu, to się okazało, że jeszcze inne są rzeczy do oglądania, więc całkiem ciekawe. O, powiem Wam, że ciekawostka jest tutaj taka, że na jednej z knajp jest Chelsea Londyn, widzicie? Jest flaga Omonii, Nikozja, jest flaga Larnaki. To są zespoły piłki nożnej, chyba jedne z popularniejszych, jeśli chodzi o Cypr, bo tam jeszcze chyba Limassol jest. Kurczę, takie to wszystko, powiem Wam szczerze, podobne. A po co tu do cholery kamera jest? Nie bardzo wiem. Takie te wszystkie uliczki, powiem Wam, że wydawało mi się, że są takie dość przejrzyste i można łatwo trafić do restauracji, ale chwilę się pochodziłem, zakręciłem w kółko i do cholery zapomniałem. Gdzie ten parking? A, tu to jest, widzicie? Prosta sprawa. O, coś mi te parasolki przypominają. Chociaż patrząc na ich stan, jest to trochę karykatura tych parasolek z Lizbony. Mogliby, cholera, w takim punkcie to trochę odświeżyć te parasolki, zmienić, bo na pewno w tak mocnym punkcie turystycznym to pewnie nie biedują, a coś tam zarabiają. A jak się zarabia, to trzeba inwestować w interes. Zobaczcie, jak niesamowicie ciekawy, niesamowicie fajnie wygląda z góry ten zamek Otella. Zobaczcie, tu były jakieś komnaty. Zaraz wyjdziemy. Tu Szekspir łapał natchnienie. Tak jak Wam mówiłem, gubernator zamieszkujący ten ówdzie zamek był pierwowzorem dla Szekspira w opowieści Otello. Dlatego właśnie zamek nazywa się Zamek Otello w Famaguście. Bilet kosztował mnie, powiem Wam tak, 2 osoby dorosłe plus 2 dzieci, to było 140 lir tureckich. Czyli to jest jakieś na 4 osoby, to całkiem niedużo, bo to jest jakieś 20, niecałe 22 zł, 20 zł jakoś tak. Zobaczcie, tutaj widać ulicę, którą właśnie przyjechałem tutaj, stamtąd, od strony jadąc od autostrady, jak jechałem od tej wyspy Żółwi, to jechałem stamtąd, dojechałem tutaj i tam gdzieś, tu jest ten meczet Ali Paszy, a tutaj mam parking. Parking bardzo fajny koło tej, darmowy parking koło kawiarni Porto chyba bodajże się nazywa, czy Porto Cafe, jakoś tak. Ja będę pamiętał, zamieszczę Wam tutaj na dole ekranu. W każdym razie wydaje mi się, że całkiem spoko, idealny punkt tutaj do zwiedzania Famagusty, bo tam z tego parkingu jest wszędzie blisko. A tutaj z tego miejsca w zamku rozpościera się widok tutaj na część taką portowo-przeładunkową.
No i przepiękny widok morza u bram Famagusty. Zobaczcie, jakie piękne, różne odcienie błękitu. Myślicie, że to też jest pozostałość po panowaniu gubernatora? Pewnie nigdy się nie dowiem, czy skarb zostawiony tutaj przez kupców weneckich to tylko legenda, czy może jest coś na rzeczy. Jest kolejny dzień, kolejny dzień gorący. Trochę się topię. Może w moim przypadku to może i lepiej. Mam nadzieję, że trochę tłuszczyku spadnie podczas tej wycieczki, bo do ćwiczeń jakoś nie mam zacięcia teraz ostatnimi czasy, ani nie mam jakiejś takiej werwy do tego wszystkiego, więc waga poleciała w górę, ale lubię chodzić, lubię zwiedzać, lubię przy tym nagrywać, więc może zmiksuje się przyjemne z pożytecznym i efekt tego końcowy zobaczę na końcu wycieczki. Zobaczę jeszcze, co w Famaguście można ciekawego zwiedzić, czy jest coś, co jest godne uwagi, a następnie udaję się na południe Cypru Północnego, żeby odwiedzić jakieś ciekawe plaże, może coś będzie, co będę mógł Wam polecić. I także chciałem jeszcze odwiedzić te jaskinie, morskie jaskinie, a także taki kościół wykuty w skale, który też dla mnie jest mega interesujący i myślę, że dla Was też będzie. Tak więc idę zobaczyć, czy znajdę jeszcze coś ciekawego. Jeżeli znajdę, nagram. Jeżeli nie, to widzimy się za parę chwil na południu Cypru Północnego. Tu jest przy tym meczesie taka lodziarnia. Mi te lody smakowały. Natomiast byłem z całą familiadą. Dzieciakom wziąłem po 2 kulki. Żonie wziąłem 2 kulki. Nikt nie dokończył tych lodów. Nawet dobrze nie zaczął, bo powiedzieli, że im jednak nie smakują te lody. Efektem jest tego to, że po 12 kulce jest mi słabo i lodów mam dosyć na długi czas, a do tego przy ostatniej kulce upieprzyłem się solidnie, pół koszulki musiałem wyprać sobie wodą. Jeśli chodzi o Famagustę i o miejsca, które bardzo chciałem odwiedzić, no to myślę, że te, które sobie zaplanowałem, to w większości udało mi się zobaczyć, czyli tutaj te ruiny kościołów, czy ten meczet Ali Paszy, czy zamek Hotella. Po drodze miałem te fortyfikacje, które też są dosyć ciekawe. Trochę połaziłem tutaj po ulicach, co nagrałem na materiałach, które mogliście zobaczyć, ale taką rzeczą, którą siedziała mi od dawna w głowie przed wyjazdem tutaj na Cypr Północny, w ogóle przed przylotem na Cypr, było zobaczenie tego miasta duchów, czyli Varoszy. Jest to dzielnica Famagusty, która jest kompletnie opustoszała. Opuszczona dzielnica Famagusty na Cyprze Północnym, na którą chcę Was dzisiaj zabrać, nazywa się Varosia. Jak wielki potencjał miało to miejsce, może przybliżę Wam, podając kilka danych dotyczących Varosi. A więc było tu 45 hoteli,
60 apartamentowców, prawie 100 lokali rozrywkowych, w tym kasyna, 25 muzeów i tyle samo teatrów i kin. Nawet powiem Wam, że gdzieś mi przeleciała taka informacja, że w okresie tutaj tego funkcjonowania kurortu było więcej miejsc dla turystów do spania niż w całej Turcji. A oscylowało to w granicach 20-30 tysięcy łóżek hotelowych. Jednakże, jak to wiecie, w życiu jest nic, co dobre, nie trwa wiecznie i mieszkańcy zostali w 1974 roku wypędzeni tutaj z tej dzielnicy i od tamtej pory rządzi tym miejscem wojsko. Zapraszam Was na wycieczkę po kurorcie Varosze. O, zobaczcie, tam w oddali nadal widać, że jest płot, jest strefa zamknięta i tylko część plaży możemy wykorzystać jako turyści w tej części otwartej dla ludzi. Natomiast nie wiem, o co tam chodzi, ale jest to mocno zastanawiające, dlaczego ta reszta części miasta nie jest dostępna dla ludzi do odwiedzenia. Dzielnica ta, a nawet można powiedzieć kurort, był szczególnym miejscem dla mieszkańców Cypru, bo miał ogromne znaczenie turystyczne dla całego regionu i dla całej wyspy tak naprawdę. I w latach swojej świetności był nazywany Copacabaną Morza Śródziemnego. W to miejsce zjeżdżały gwiazdy z całego świata, gwiazdy kina, gwiazdy muzyki, takie jak Brigitte Bardot czy Elizabeth Taylor. Mamy możliwość zwiedzenia jakieś 3,5% tej powierzchni tej dzielnicy, czyli powiem Wam, że chodzę tu chwilkę i jest kupa rzeczy do obejrzenia. To przypuszczam, że sama ta dzielnica jest naprawdę dosyć duża. Zobaczcie, widzicie, jak coś tam zacząłem nagrywać i nagrywałem, przyjechał jakiś gostek, jakiś taki policjant czy żołnierz, nie wiem kto to był, który nadzoruje tutaj te budynki. Zobaczył, że coś nagrywam, coś mówię, ale popatrzył, nie pokumał i pojechał dalej. Mam nadzieję, że nie będą sprawdzali mi materiałów, które nagrałem, bo prawdę powiedziałem, nic nie owijałem w bawełnę. O, ten też już drugi raz podjeżdża. Coś tutaj nadsłuchuje. Tak jak mówiłem, można być wnerwionym, jak się mieszka w takim fajnym miejscu nad samym morzem i zostajesz pozbawiony swojego dobytku, wygnany, a po tylu latach nadal nie masz możliwości nawet wejść, już nie mówię o odzyskaniu tych swoich mieszkań, ale mówię, o, zobaczcie. Dobra, powoli powiem Wam, że spadam stąd, bo jakaś taka dziwna sytuacja się robi. Najpierw ten na rowerze podjechał, ten to już taki, ten tutaj po tajniaku to już drugi raz albo trzeci gdzieś tam za mną jechał. Potem ten taki w tym oficjalnym stroju. Jak wjeżdżałem, to nagrywałem ten teren zamknięty, gdzie ci strażnicy byli, trochę tak się spod oka spojrzeli. Nie wiem, czy tutaj nie będę miał jakichś problemów w związku z tym. No nic, dochodzę tutaj do tego ronda, do którego doszedłem wcześniej. A kontynuując temat, powiem Wam, że tylko kilkadziesiąt osób ubiega się o jakieś zadośćuczynienie. O, patrzcie. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Co oni tutaj przyjechali? O, tak też można zwiedzać na rowerze. Druga pani na rowerze. Jest klimat. Filmować nie bardzo można.
No ale przecież kawiarenka jest do sfilmowania. Edelweiss Cafe. O ja pierniczę, zobaczcie jaki klimat. Tu aż czuć normalnie, że tu tętniło życie. Jak pamiętacie, mówiłem Wam, że w 1974 roku miała miejsce interwencja turecka i Cypr został podzielony na Cypr południowy i Cypr północny. No i niestety tutaj Varosia dostała się i Famagusta częściowo dostały się tutaj pod władanie władz Cypru północnego. Efektem tej interwencji było wypędzenie rdzennej ludności zamieszkujących tą dzielnicę Famagusty i oczywiście także z innych miejsc ludzie zostali wypędzeni i przegnani tutaj na Cypr południowy. Sama dzielnica była do tej pory kompletnie zamknięta i dopiero od 2020 roku władze tureckie udostępniły tutaj taką znikomą część miasta dla turystów, dla odwiedzających, jednakże z zakazem wejścia do budynków. Obecnie sytuacja też jest niezaciekawa, jeśli chodzi o mieszkańców i właścicieli nieruchomości znajdujących się w tym mieście widmo, dlatego że zostali z niczym, bez domów, bez odszkodowań i najgorsze co może być, to że są bez wizji, co dalej będzie z ich własnością. Zostali upokorzeni, wypędzeni poza granicę Cypru Północnego i pozostawieni z zakazem wejścia do własnych domów. Będąc w Famaguście, nie zapomnijcie odwiedzić tego miejsca, bo jest to, jakby nie było, pomnik historii. A druga sprawa, te miasteczko robi tak piorunujące wrażenie, jest dokładnie takie, jakie sobie wyobrażałem, o jakim myślałem przed wyjazdem. Jak czytałem informacje, wyobrażałem sobie to miasto dokładnie tak, jak jest tutaj na załączonych materiałach wideo. Powiem Wam, że petarda. Trochę wiatru jest, powiem Wam, że te palmy tak szumią, że chwilowo mnie wystraszyły, bo mówię, co jest grane, przecież tutaj elektryczności nie ma, klimatyzatory nie chodzą. Mówię, co tak szumi? Mówię, elektryki przecież tutaj nie ma. Jestem praktycznie sam w tym miejscu. Powiem Wam, że ten salon Toyoty też robi piorunujące wrażenie. Jest to taki najbardziej charakterystyczny punkt, jeśli chodzi o zwiedzanie Varoszy. Tam dalej iść nie mogłem. Tutaj policjant powiedział, że jest strefa zamknięta no i nie mogę tam wejść. Natomiast powiem Wam, że bardzo sympatycznie, miło. Nie ma jakiegoś takiej hamowy i wszystko się odbywa elegancko. Tam, gdzie możesz zwiedzić, pójdziesz, gdzie nie możesz, grzecznie Cię zatrzymają i poproszą, żebyś sobie poszedł dalej zwiedzać. Jest taka błoga cisza, że aż musiałem to nagrać, bo albo powiem Wam, że słychać wycieczki, które tutaj dosyć nagminnie spotykam, albo jeżdżą na skuterach, na takich hulajnogach, albo jeżdżą meleksami, zwiedzają, albo na rowerach i powiem Wam, że sobie zrobili tutaj z tragedii tych ludzi niezłą atrakcję turystyczną. Notabene korzystam też z tego, no bo zwiedzam, no ale dla mnie jest to po prostu jakiś ciekawy materiał, który zamieszczę w swoim odcinku z Cypru, no ponieważ nie każdy ma okazję
wyjechać i zobaczyć tak ciekawe rzeczy. Dlatego z chęcią się z Wami dzielę i zależy mi na tym, żeby przekazać jak najwięcej tutaj obrazu, wideo i cokolwiek, co będę mógł informacyjnie Wam przekazać, też z chęcią Wam przekazuję. No ale widzicie, nieraz sam obraz znaczy więcej niż kilka jakichś mądrych słów powiedzianych, wyczytanych gdzieś wcześniej. Powoli żegnam się z Waroszą. Spełniłem swoje takie małe podróżnicze marzenie, bo odkąd dowiedziałem się o tym miejscu, zawsze chciałem tu przyjechać i to zobaczyć. A teraz kieruję się na plażę figową oraz na te najlepsze plaże. Mam nadzieję, że tym razem ja będę szybszy niż słońce i odwiedzę jeszcze 2 czy 3 plaże takie topowe, które miałem w planach. Także chciałem odwiedzić jeszcze Sea Caves i taki kościół wykuty w skale, który jest notabene bardzo ciekawym miejscem, nawet dla tych, którzy nie są miłośnikami architektury sakralnej. Zobaczcie, jaki fajny, klimatyczny napis Jet. Kurczę, powiem Wam, że szok, normalnie szok. Tak jakbyśmy byli, dużo rzeczy, neonów, to wszystko jest zostawione, to jest z lat 70. To jest masa czasu upłynęła od tamtej pory, a to w takim stanie nieruszonym jak stoi, tak stoi. Więc póki jest okazja, póki możecie to zobaczyć, to naprawdę serdecznie Wam polecam odwiedzić Waroszę. Niech to będzie Waszym tutaj stałym punktem do odhaczenia na mapie. Oczywiście raz można odwiedzić, przejść się, zobaczyć, bo to nie jest jakaś taka atrakcja, żeby co roku przyjeżdżać i to odwiedzać, bo tu się nic więcej nie zmienia. Ale żeby poczuć się jak w tamtych czasach, zobaczyć tą architekturę, te neony, niektóre właśnie jeszcze elementy można dostrzec w domach, jakieś meble, jakieś, wiecie, jakieś takie tutaj zdobienia, czy jakieś pozostałości, które zostały po uciekających mieszkańcach. Myślę, że jest to ciekawe, jest to kawałek historii, który warto znać i wydaje mi się, że wybierając się do jakiegoś miasta, fajnie było poznać jego kulturę ze wszystkich stron możliwych. I żeby wiedzieć, dlaczego na przykład jest Cypr Północny i Cypr Południowy, trzeba poznać troszkę historii i wtedy wszystko wydaje się być łatwiejsze i bardziej zrozumiałe dla takiego turysty z Europy, na przykład wschodniej jak ja. Sytuacja obecna związana z tym kurortem nasuwa masę pytań. Nie wiem, dlaczego ponad 50 lat trwa już tutaj ten proceder. Dlaczego ci mieszkańcy nie mogą wrócić? Dlaczego nie mogą dostać odszkodowania? Dlaczego się nie ubiegają w ogóle o odszkodowanie? Bo z tego, co słyszałem, to jest tylko kilka czy kilkanaście osób wystąpiło o jakiekolwiek odszkodowanie. Ciekawe jest też to, dlaczego wojsku tak bardzo zależy na tym, żeby kontrolować ten teren. Co tak cennego i co tak bardzo poufnego dla wojska znajduje się na terenie tej dzielnicy, że chcą zachować tą tajemnicę tylko dla siebie? Plaża Fig Tree w zatoce Fig Tree Bay. Powiem Wam, że to na tą chwilę jest najlepsza, najładniejsza plaża, jaką widziałem na Cyprze. Jest naprawdę topowa. Jest już trochę zimno, niestety nie zdążyłem się załapać, żeby się tutaj wykąpać. A, jeszcze co najważniejsze, ta Fig Tree Bay jest już po stronie Cypru Południowego. Zaraz za Waroszą macie granicę. Ja ją teraz właśnie przejechałem i jestem znowu na Cyprze południowym. I jeszcze mam nadzieję, że uda mi się ze 2 miejsca zobaczyć, zanim słońce zajdzie. Jeszcze jedną tą plażę Nisi na pewno chciałbym zobaczyć i może te Sea Caves i liczę na to, że
to zobaczę. Ale chciałem tutaj wstąpić, zobaczyć, jak wygląda ta plaża. To widzicie sami. Jest naprawdę, jeśli chodzi o Cypr, to cudowna plaża. To nie jest ten kościół, którego szukałem. Tamten miał być wykuty w skale. Szkoda, że nie udało mi się zobaczyć, chociaż ten też jest dosyć fajny. Patrzcie, jaki widok to w ogóle jest z tyłu. Fajnie położony w takim typowym greckich kolorach, czyli białym i niebieskim. Zobaczcie, jaki czad. Widzę, że pogoda się zmienia, więc dużo więcej chyba dzisiaj już nie zobaczę tego kościoła wykutego w skale także, ale nie, jutro też nie zdążę, dlatego że jutro mam do zwiedzenia Kyrenię, mam do zwiedzenia tutaj ten półwysep Karpas, czyli ten Deep Karpas, najbardziej wysunięty przylądek tutaj tego Cypru chciałbym zwiedzić, a także jeszcze zostaje mi do zwiedzenia Nikozja północna, południowa, więc masa rzeczy. Nie wiem, z samego rana będę musiał wystartować, będę musiał zmobilizować mój skład do wcześniejszego startu. No i jutro na wieczór chciałbym wylądować w Pafos i tak zakończyć dzień. Więc dzisiaj może jeszcze zdążę na tą plażę Nissi, ale do cholery mnie gryzie komar. Powiem Wam, że zupełnie mnie wybił z rytmu mówienia. Tak czy inaczej żegnam się tutaj z Ayia Napą i jeszcze może tylko zostaje mi ta plaża Nissi do zwiedzenia i nic więcej już nie zobaczę, ale ciekają, tak gryzą komary, że masakra. Widać, że chyba zaczyna się burza, bo w tle tego kościoła błyska coraz częściej. Powiem Wam tak, niestety nie za dużo Wam tutaj nagram, ale mogę tylko podzielić się z Wami moimi wrażeniami, jeśli chodzi o charakterystykę tego miejsca. Na pewno jest to bardzo fancy, luksusowe miejsce, ta Nissi Beach. Dlatego może właśnie jest tak popularną plażą i jedną z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o Ayia Napę. Warto byłoby w dzień zobaczyć, jak to wygląda. No, w nocy to co ja mogę zobaczyć? No, dojechałem o tej godzinie, co dojechałem, nic na to nie poradzę. Tak wygląda restauracja na plaży. Pozamykana, żywego ducha nie ma. Zobaczcie, jak to wygląda, fajnie. Gdzieś tam w oddali widzę łódki, jakieś katamarany, sprzęty wodne. Myślę, że na pewno byłoby tu co robić. Wszędzie widzicie dookoła luksusowe hotele. No i tu widać, że gotówki trochę trzeba mieć, żeby tu wypoczywać. Na pewno jeśli Wam się trafi gdzieś jakiś last minute w dobrej cenie i lubicie wypoczywać tutaj, wiecie, wylegując się na plaży, to jak najbardziej myślę, że warto tu przyjechać, bo tak nawet po ciemku widać, że ta plaża i teren wokół jest zadbany. No i hotel też wstydu nie ma tutaj.